Cześć, witajcie ponownie na kanale Wojwach Bricks, a dzisiaj przyjrzymy się kolejnej nowości z serii Technik na styczeń 2026 i tak jak widzicie jest to zestaw 42222 Bugatti Chiron Pure Sport. Składa się z 771 elementów i katalogowo kosztuje 280 zł. Czyli znów mamy podwyżkę w stosunku do zestawów zeszłorocznych, w tym wypadku jest to 10 zł więcej. Ale już w tej chwili widziałem te zestawy w przedsprzedaży w okolicach 210 zł. Z tyłu pudełka mamy zdjęcie prawdziwego Bugatti. Tutaj z kolei możemy zobaczyć kawałek silnika W16. Jestem ciekawy, jak on będzie wyglądał w całości. Na pudełku to Bugatti wygląda całkiem nieźle. Od razu można zauważyć, co to za samochód, a nieczęsto to się zdarza w zestawach w tej skali. Zajrzyjmy do pudełka. W środku mamy 5 papierowych torebek z klockami. Nieduży jak na tego typu zestawy blankiet naklejek. Luzem jest kilka elementów giętkich. Kod do gry Asphalt Legend. Mnie się nie przyda, więc możecie skorzystać. I zajrzyjmy do instrukcji. Nie mamy żadnego wprowadzenia. Kroków jest 233. Tutaj mamy powtórzenie zdjęć, które widzieliśmy już z tyłu pudełka. No i na końcu wykaz wszystkich elementów. I skończyłem pierwszy etap budowy. Był bardzo ciekawy. Mamy już gotowy silnik W16, do którego bezpośrednio podpięty jest dyferencjał, który się zmieścił dzięki temu, że jest przesunięty w stosunku do tylnej osi. Takie rozwiązanie już widzieliśmy w Ferrari. Tutaj mamy błękitne koło zębate 20, które jest połączone z kołem 12. Następnie moc z kół przechodzi nam do dyferencjału, który napędza nam tłoki w silniku. Mamy też gotowy już układ kierowniczy. Tutaj mamy wyjście na dach. Następnie przejście do czarnego koła zębatego. Nad nim mamy odwróconą zębatkę. Pod spodem mamy ciekawe rozwiązanie, ponieważ żeby te dolne tłoki na tych belkach nam się nie ruszały, są usztywnione tymi elementami kulowymi. Skończyłem drugi etap budowy. Pojawiło się wnętrze, fotele, kierownica. Jak możecie zobaczyć, to wnętrze jest dosyć surowe. Nie mamy tutaj żadnych zegarów, żadnych naklejek na fotelach. Mamy też zbudowane częściowo przód z przednią maską. Tutaj pojawiło się to płaskie nadkole w nowym kolorze. Jeśli chodzi o odcień pomarańczowego, to jest dokładnie ten sam, który możemy spotkać w zestawach Space, czyli Reddish Orange. W trzecim etapie wykańczamy przód. No i muszę powiedzieć, że prezentuje się on bardzo dobrze. Dzięki temu, że zostały tutaj użyte elementy klasyczne, to ta przednia maska jest bardzo ładnie zabudowana, bez dziur. Bardzo fajnie wyglądają też przednie światła. Nie są one naklejkami, to duży plus w zestawach w tej skali. Jak możecie zauważyć, te elementy transparentne są lekko odwrócone w stosunku do klocka, na którym są osadzone. W czwartym etapie budujemy dach i częściowo tylną część. Nadkola są umieszczone pod kątem, przez co zrobiły nam się tutaj po obu stronach takie dosyć mocne prześwity. Patrząc, jak to wygląda po czwartym etapie, to może się okazać, że pierwszy raz przód będzie wyglądał dużo lepiej niż tył. I Bugatti jest już gotowe. Najciekawszy moment procesu budowy to na pewno był pierwszy etap, gdzie konstruowaliśmy całe mięso technikowe. Później kolejne etapy to już była zabudowa Bugatti. Nie było jakichś wymagających momentów. Jeśli chodzi o wygląd,
to naprawdę jest nieźle, szczególnie jak popatrzymy sobie na poprzedników. W ogólnym wyglądzie najbardziej brakuje mi tego, żeby on był bardziej masywny. Najbardziej podoba mi się przód, to, że zostały użyte te elementy klasyczne. Jedyne, co mi się tutaj nie podoba, to te czarne łączniki. Na spokojnie można by było je zastąpić klasycznymi, płaskimi elementami wpiętymi na ćwierćpinach. Z boku też wygląda nieźle. Oczywiście to można bez końca powtarzać, jak zwykle tutaj są za małe koła. Tutaj z boku najbardziej mi brakuje tej masywności. Linia drzwi powinna być poprowadzona wyżej. Bardzo dobrą robotę robią tutaj te długie, czarne, giętkie elementy, które oddają tą charakterystyczną linię w Bugatti. Najbardziej wygląd psuje tutaj to fatalne skrzydło, które jest za wysoko. Jest osadzone na dwóch grubych belkach. Od spodu Bugatti trochę wygląda jak zestaw z Lego Friends, przez to jakie tutaj zostały użyte kolory. Sprawdźmy sobie teraz wszystkie funkcje. Skręt działa moim zdaniem bardzo dobrze. Przez tylne okienko możemy sobie obserwować działający silnik W16. Możemy sobie otworzyć przednią maskę. No i ostatnia funkcja to otwieranie drzwi. Nie mają niestety ograniczników, czyli jak za mocno je domkniemy, to wepchniemy je po prostu do środka, więc trzeba to robić z wyczuciem. Jeszcze wracając do wyglądu, to brakuje mi dopieszczenia wnętrza kabiny. Jak dla mnie jest tutaj za surowa. Myślę, że spokojnie można by było tutaj dodać jakieś zegary, naklejki z pasami na fotele. Podsumowując, jak na tę skalę i patrząc na poprzedników, to Bugatti jest naprawdę nieźle odwzorowane. Zresztą to, co mówiłem na początku, już samo to, że od razu widać, co to za samochód, to już jest duży plus. Proces budowy w miarę ciekawy, bez fajerwerków. Nadal moim ulubionym zestawem z tej półki cenowej jest Jesko Absolute. Jak do tej pory żaden samochód go nie zdetronizował. Myślę, że za całokształt, czyli funkcję, wygląd, można spokojnie Bugatti dać takie mocne 7 na 10. No i cóż, jak zawsze czekam na Wasze komentarze. Z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Jutro widzimy się na recenzji Forda GT40, a na dzisiaj z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach.